Ja właściwie to siebie posądzam o jakiś taki wrodzony zmysł techniczny, który no, pewnie nie każdy ma. I ten zmysł techniczny zawsze każe mi poszukiwać albo odkrywać siebie właśnie takimi drogami. Sama technologia suchej igły na blasze aluminiowej, którą ja na własne potrzeby nazwałem al-intaglio. Al, czyli od aluminium, intaglio, czyli wklęsłodruk. Taka nazwa nie istnieje właściwie, to jest połączenie dwóch słów, istnieje algrafia, ale powiedzmy, że mogłem sobie zarezerwować dla tej techniki właśnie taką nazwę. Blacha aluminiowa łatwo daje się naruszać poprzez wtłoczenie pod prasą piasku albo papieru ściernego. Słowem, no, bardzo łatwo manipuluje się matrycą, żeby uzyskać pożądany obraz. Mogę go uzyskać za pomocą szablonu, który jest pokryty klejem, za pomocą którego da się przyczepić do papieru piasek i później go pod ciśnieniem prasy można łatwo wtłoczyć w blachę aluminiową, co daje wielką masę punktów obok siebie. Tak samo można użyć ten sam szablon jako maskę do piaskowania pistoletem piaskowym. Można oczywiście drapać, rysować bezpośrednio, usypując piasek na matrycy i wtłaczając go odpowiednio. W ten sposób obraz jest no, wyczarowywany do uzyskania odpowiedniego efektu. Można czarować, jednym słowem mówiąc, a właściwie mnie najbardziej w grafice chyba to czarowanie pociąga. Nie bardzo mnie interesuje sukcesywne działanie krok po kroku, tak jak się robi aquaforte, żeby zarysowywać całe płaszczyzny godzinami i później trawić obraz. Mnie zawsze pociągały takie możliwości wklęsłodruku, które powstają w miarę szybko, są zaskakujące, ale też bardzo otwarte na różnego rodzaju wyobrażenia. Cykl Czarne figury, który powstał w tak zwanej technice piaskowej, polegał na tym, że na podłożach tekturowych wykonywane były rysunki lakierem akrylowym. Lakier akrylowy zarzucany był korundami różnej gradacji albo piaskiem. I w miejscach, gdzie był mokry ślad położony, piasek wiadomo się przyklejał. Po odpowiednim spreparowaniu powstał obraz drukowany metodą wklęsłodrukową poprzez wcieranie farby i usuwanie nadmiaru. Nadszedł czas, że brakowało mi jakiegoś głębszego sposobu na opisywanie świata i zacząłem wychodzić z tego znaku w kierunku łączenia znaku z symbolem. W ten sposób powstał kolejny cykl, który był zatytułowany Torsy. Łączyły w sobie dwa światy. Człowieka jako figurę, jako byt i łączyły w sobie wszystkie pejzaże, w których ja się obracałem. W tamtym czasie inspirowała mnie geologia i zbieractwo kamieni, tylko nie kamieni pod względem geologicznym, ale kamieni pod względem formy. Później zaczęło się ujawniać takie szersze rozumienie świata poprzez włączenie wszechświata i myślenia o całej kosmologii. Szukałem jakiejś takiej struktury, która by oddawała złożoność grubych ziaren, z których jest kosmos zbudowany. No i tak właściwie powstał cykl Monolity. W sensie warsztatowym był czystą aquafortą,
ale wykonywano już za pomocą pistoletu piaskowego, który nanosi swoje ziarna na blaszkę aluminiową pod dużym ciśnieniem. Też możemy regulować grubość ziarna użytego w ten sposób. Tak samo możemy regulować ciśnienie uszczeliwanego piasku, które daje nam różne gradacje szarości później na matrycy. Blachy kryją jeszcze tak wiele tajemnic, że wystarczy je tylko zbadać, zaryzykować i odkrywać ich możliwości, żeby służyły naszym wyobrażeniom. Mam zamiar wkroczyć w jeszcze inne rejony z wycinanymi kształtami w blachach aluminiowych, ale to jest karta jeszcze nie odkryta i właściwie trudno o niej mówić.